Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Cię w kolejnym odcinku mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata, a dzisiaj pokażę Ci najpiękniejszą plażę, na jakiej byłem. Będzie kolorowo o zachodzie, będzie fantastycznie, zapraszam Cię serdecznie. No to co? Kręcimy tą przygodę. O, jak dobrze się wyrwać. Dzisiaj od rana pracowałem przed komputerem. Mnóstwo roboty, czyli edycja, miniaturki, opisy, tłumaczenia i tak dalej, żeby wszystkie filmy były na czas, czyli we wtorki, w czwartki i w niedzielę o 20 na YouTubie. No i sprostałem temu zadaniu, ale fantastycznie wyjść na zewnątrz, pomimo że to, co nagrywałem wcześniej, no, jest takie, że tak powiem, dla mnie dosyć, no nie wiem czy trudne, chociaż to była obiektywna i jest dalej obiektywna moja opinia o tym kraju. Zaraz, bo tu idę po ulicy, a są chodniki jak w cywilizowanym kraju. I zmierzamy dosyć żwawym krokiem na plażę, która się nazywa Ogon Wieloryba. A dlaczego tak się nazywa? To już zaraz Wam to pokażę. Zobaczyliśmy z głównej drogi, tu jest dojście do plaży. Są jakieś zabudowania. O kurde, tam ktoś w ogóle mieszka? Zaraz podejdziemy. Nie wiem, czy tu można w ogóle. Ale jest kurde takie błoto. A nie będę chodził po jakichś tam pustostanach. Tu w ogóle przejście przez to jest... Wow. To się na pewno grozi zawaleniem. Coś w moim stylu. Ale nie zawsze mam ochoty na takie urbexy. Dzisiaj mamy w planie... Nie no, fajne, no. Fajne, podoba mi się to. Chociaż tam wejście na piętro na pewno byłoby dosyć ryzykowne i szalone. No, ale nie w każdym dniu mam taką ochotę. Dzisiaj lecimy na tą plażę, żeby troszeczkę osłodzić sobie to, o czym wcześniej rozmawiałem. Kuźwa, co chwilę mnie tu coś gryzie w te nożyska. Cały jestem pożarty. Słuchajcie, dziwne to jest, bo jak śpię i mam przykryty, jestem od pasa w dół i mam tak jeszcze tą prześcieradłem kurde, felek pierońskie dziady. Mam po prostu owinięte całe stopy i nogi, to nic mnie nie gryzie w nocy. Wy wyobrażacie sobie, że komar nie gryzie nigdzie tu, tylko tak jakoś w nogi. Nie wiem, od czego to jest. Wmyte normalnie, bo tak myślałem, że nie wiem, no ja nie mam problemu z jakimś brzydkim zapachem, no, ale nawet po kąpieli to żreją. A co tu jest, kurde? Brama? Co, brama na plażę? Zaraz muszę to sprawdzić. Co to jest? Nie no, słuchajcie, to są jakieś chyba żarty. Podejdźmy. Klimaty fajne, tam jakiś czapla tam siedzi taka. Przyczajona kaczka kostarykańska. To nie kaczka. A może? Chuda dosyć. Nie no, ten kraj mnie po prostu nie przestaje zaskakiwać. Tu jest brama. I to tutaj na pewno tędy nie przejdę. No ale to nie o to chodzi o przejście, o przeskakiwanie, tylko o co tu w ogóle chodzi. A tędy, tu jest wejście. Zaraz, dobra, okej. No to już myślałem, że nie wyjdziemy. Aha, tutaj jest, kiedy jest odpływ i przypływ. Muszę zrobić zdjęcie, bo jak teraz jest przypływ, to nie będzie widać tego, co mam Wam do pokazania. Czyli takiego cypelka, pasa raczej, piachu, który się odsłania i tworzy właśnie ten ogon wieloryba. Ale to dzisiaj chyba nici, bo najniżej jest o 7:47 rano. A o 2 jest przypływ, więc teraz chyba nie będzie to odsłonięte, więc trzeba przyjść jutro rano o 8:30. Ale lecimy też sprawdzić. A, czyli trzeba bilety kupić, ale pan mówi, że mogę wejść, że nie muszę. No to, o, tu Wam, aha, tutaj nie, tu jest pokazane jak są te fale, te takie prostokątne i co trzeba robić, żeby uciekać. Jak są te fale, nie wiem jak one się nazywają, czy prostokątne, czy wsteczne, że tylko uciec można w bok. Tu przed chwilą zobaczyłem taki znaczek, że muszle to nie są pamiątki z wakacji.
Zgadza się, przypomniało mi się, jak byłem z Agnieszką i Zalą na Malediwach i one tam pojechały na wycieczkę na plażę, na wyspę kolorowych muszel i w ogóle. Ja od razu zapytałem, czy to można tak zbierać. Pan mi powiedział, że oczywiście, że jak najbardziej, no ale co się później okazało? Nazbierała Ala 2 butelki chyba tych różnych muszel z tej plaży, ale pięknie, no. Wow, fantastycznie. No i jak wrócili na Balicę do Krakowa na lotnisku, zostali zatrzymani, posądzając ich o przemyt muszel rafy koralowej, jak to zwał, nie wiem jaki to jest paragraf na to, ale skończyło się na tym 10 000 złotych kary. Już to powtarzam chyba 3. czy 4. raz. W głowie się to nie mieści, pomimo że papier był. A dla polskich służb, no i co zrobili z tym? Wzięli i co? I gdzie rozsypali? W Krakowie wysłali to z powrotem na Malediwy. O co tu chodzi w ogóle? Dziwne, no zatrzymali to zatrzymali. Nie było jakichś większych dyskusji na temat, że jakieś upomnienie, konfiskata, ok. Kasa. Nie no, nie ma co tutaj dużo gadać. Humor mi się od razu poprawił. No widoki są niesamowite. Ten powiew świeżego powietrza z tej bryzy z nadmorza, z nad oceanu. Co mi tam znowu? Jakie papugi? Ja pierniczę. Jakie czerwone. Wystraszyłem je chyba. Tu se siedziały na kokosach i im przeszkodziłem. No nie dam, ile razy bym podchodził do tego filmu, żeby bardziej narzekać, no to zawsze się pojawia coś, co mi to, że tak powiem, równoważy. No i no nie mogę też tak ściemniać, że jest, nie wiem, cały czas do nosa. Wiem, że to się w internetach nie sprzedaje, bo tylko drama, dziadostwo, afery i jakieś inne freak fighty. A tu świat jest przecież taki piękny, taki zajebisty, no. No kurde, nie ma co się czepiać, no. Piesek se tam też, kurczę, biega, następny. No popatrzcie tu dookoła. No nie ma do czego się przyczepić, no. No baja, no. Idziemy tam na ten cypelek, z którego można się dostać właśnie na ogon wieloryba. Jest kawałeczek, ale mamy czas. Do zachodu około 2,5 godziny. Fajnie się tu idzie, tak trochę jak po takim materacu, po gąbce. Nogi wpadają. Przyjemnie. Zaraz klasycznie wejdę do morza, sprawdzić, czy woda jest zimna. No dobra, dochodzę teraz tutaj do takiej... Co to jest? Taka rzeka, czy co to? Żeby mi nie porwało. Jaki tu ten prąd jest. Spoczko. Raz, przypomniało mi się, jak za mało lata pojechałem na oazę z kościoła, gdzieś do Bystrej, koło Żywca i tam był taki potok. To oczywiście nie miało nic wspólnego tam z modlitwą za bardzo. Ale rzeka, normalnie przeszedłem jak jakiś kurde Dwayne Johnson. Co mi się w tej głowie robi, ale super rzeźko jest. No i mianowicie, słuchajcie, w tej Bystrej był jakiś taki potok. I pamiętam, że chciałem go przekroczyć, przekraczałem, aż mi okulary spadły. I słuchajcie, jak mi nogi podcięło, dlatego uważajcie w jakichkolwiek górskich potokach, nawet jak woda jest tylko do kolan. Nie mogłem się zatrzymać. Tak mnie nurt ciągnął w dół i te kamienie mi się obijały o golenie, o kolana. Ledwo się chwyciłem, chyba, nie wiem, 200-300 metrów, tak, zanim dotarłem do jakiegoś brzegu, tak mnie ciągło i miałem po prostu całe pokrwawione golenie, kolana zdarte, nie mogłem się za nic w świecie zatrzymać. Tak się człowiekowi czasem wydaje, co to taka rzeczka, przekroczę to, no nie? No i później takie są akcje, ale tu się fajnie człowiek zapada. Dobra, muszę to powiedzieć. To wygląda jak z reklamy raju, no. Słuchajcie, ale faza, spotkałem trójkę
znajomych, dwoje Polaków z Wrocławia, dziewczyna i chłopak. I ich kolega, no on jest z Argentyny i jest doktorem i tutaj pracuje. Ale był live, słuchajcie, pierwszy raz normalnie ktoś wlazł mi w kadr, myślałem, że mnie gonią, że mi coś, nie wiem, co zrobić, albo mnie ostrzec przed tymi falami wstecznymi, a oni po prostu słyszeli, jak ja trąbię po polsku i podeszli do mnie i nie wiem, tam było ze 150 osób na live, więc sporo ludzi nie śpi o tej godzinie, a to jest tam, słuchajcie, o. To jest właśnie tutaj, jak jest odpływ, to jakbyście narysowali linię na wprost, tam do tych skał, to się tutaj po prostu pas piachu odsłania przy odpływie. No dzisiaj już jest zachód, ale to będzie jutro za około 13 godzin o 8 rano i się odsłoni pas i z lotu ptaka wygląda właśnie jak pas takiego, jak ogon wieloryba. Tam jest poprzeczka z tego, a tutaj jest takie wcięcie w taki trochę trójkącik. No, widzicie, tak się zabawy kończą. Poleciałem tam na tą skałę w kształcie płetwy rekina i teraz się modlę, żeby dron w ogóle doleciał, bo jeszcze mam 1,2 km, dobrze wiatr ustał, bo jak zacząłem po prostu lecieć, lecę teraz, słuchajcie, tutaj trochę na ten ogon wieloryba, bo jakby coś to tam wyląduje, a jak nie, i jutro go odbiorę, a jak nie doleci, no 8 minut mi zostało, jeszcze kilometr z hakiem. Doleciałem 2800, czyli prawie 3 km, ale wiatr utrudnia i wtedy on jak leci pod wiatr, no to baterii więcej zużywa. I drastycznie ta wartość zmalała, trochę się przestraszyłem, ale nie było to tak jak na Malediwach, bo na Malediwach miałem taką akcję, słuchajcie, że po prostu doleciałem na resort, polatałem, było tylko 800 metrów do tej drugiej wyspy. I co się okazało, nie mogłem kompletnie wrócić, bo taki był silny wiatr i co za tym idzie, no kurde, to aż okienko poplułem, przepraszam. I co za tym idzie, dron ledwo do mnie doleciał, mogłem ryzykować, żeby no, powrócił do mnie, albo miałem w głowie zostawić go nad tym resortem. Plus był taki, żeby dron przeżył, prawda? I słuchajcie, w ostatniej chwili ten dron do mnie doleciał i spadł pół metra przede mną, między mną a morzem, może było 15 metrów. Tak się bateria szybko wyczerpała. Dobra, doleciałem. Gdzie on jest? W życiu nie byłem na tak przepięknej plaży. Rozwaliło mi po prostu wszystkie zwoje mózgowe. Jeszcze Polaków spotkałem. Rozjeba mózg. O kur... chyba na... A muchę połknąłem. O Jezus Maria. Ale warto było muchę połknąć, Jezus. O kurde. Co za warunek. Nie mogłem się oprzeć, żeby jeszcze nazajutrz podejść na tą piękną plażę i dojść na sam koniec tego ogona wieloryba. Więc ruszam. Mam jeszcze do autobusu około 3 godzin, więc wykorzystam to, żeby pokazać Wam tą plażę za dnia rano. Wieczorem pokazałem pani właścicielce tego hostelu, w którym stacjonuję, piękne zdjęcia, jakie zrobiłem wieczorem i powiedziałem jej, że mam jeszcze chęć zrobienia... Hola.
Mam chęć zrobienia jeszcze zdjęć i po prostu dojścia na ten ogon wieloryba rano o wschodzie. Ona tak trochę pokiwała głową, powiedziała tak: słuchaj, tu gdzie pójdziesz, tędy co poszedłeś dzisiaj, brama będzie zamknięta. Dopiero otwierają, na pewno przed 6 nie będzie otwarta. Ale możesz iść naokoło i też dojść do tej plaży, tylko trzeba iść tam 1,5 kilometra. Ale trochę pokiwała głową, mówi: lepiej żebyś się tam nie wybierał, bo mogą cię po prostu okraść, a jeszcze będzie ciemno, to ci to po prostu odradzam, bo różne jakieś tam typki śpią. Dochodzimy już do tej bramy wejściowej, a tu co mamy? Korek łodzi. No tak, obserwowanie tych wielorybów, o których mówił mi ten Kolumbijczyk, z którym rozmawiałem 2 dni temu. Koszt około 100 dolców. Biznes kwitnie jak to wszędzie. Prawie jak u nas na tym morskim oku. Tylko że tu inne konie mechaniczne to ciągną. Lecimy. Hola, morning. Dobra. Musimy tu przeskoczyć. Tu są, słuchajcie, takie przejścia, żeby krowy nie uciekały. Kiedy jest niski poziom wody, a kiedy jest wysoki, jest godzina 8:15, a teraz jest tu napisane 8:37, dzisiaj jest wtorek, więc za niecałe 20 minut, za niecałe 20 minut jest po prostu najbardziej odsłonięty ten wieloryb. Dobra, bileciki. Para mañana y darme 2 nacionales más. Tyle biletów, że nie może urwać dla całej grupy. Bilet tu wejście na tą plażę, do tego parku narodowego, $7. Gotówką nie chciał, tylko karta. Ale mam jakby za 3,50, prawda? No bo wczoraj weszliśmy na noc, na wieczór z Afriko. Już było biuro, że tak powiem, biletowe zamknięte. Chociaż uważam, że jakbym tu sprzedawał bilety, to bym bardziej siedział wieczorem niż rano. No zależy oczywiście też od tego odpływu, prawda? No, bo większość ludzi przychodzi, żeby dojść, o jak się odsłoniło, żeby dojść nad nogą wieloryba. Palmy są przepiękne i świetne, ale polecam nie chodzić pod nimi, bo już miałem 2 razy taką sytuację, że no może nie blisko, ale no tak ze 2-3 metry ode mnie, to w sumie blisko, spadł kokos, no z takiej wysokości, to mogę się O, jaki ptak tam siedzi. Mogę się śmiało pokusić, że no byłaby awaria głowy i to poważna. Taka znowu anomalia, to jest chyba rzeka, słuchajcie. Rzeka, która stamtąd wypływa, bo cały czas ta woda, no, płynie w kierunku morza, prawda? Ale zobaczcie, jaka płaska jest. No i tu musimy to przejść. Dobra, Michał, pokazuj. A nie gadaj tyle, kurde, i lecimy, bo jest 8:22. Za 9 minut jest ten epicentrum odpływu. Dobra, bo przypominam, jestem poza sezonem, chociaż grzeje niemiłosiernie. Jest taka patelnia teraz, ścisnę, powinienem mieć ten kapelusz na uszy, żeby trochę osłonić, a dopiero jest no w sumie po 8 rano. Są poranni miłośnicy kąpieli morskich, a my ciśniemy tam. Widzicie, jaki pas się odsłonił tego piachu? To wszystko wczoraj było wodą przykryte. Tak, aż tam idziemy, aż na te skały. Ten odpływ jest tak znaczący, że gdybym nie wiedział i nie miał obrazków z drona, jak to wygląda z nieba, to w ogóle bym nie pomyślał, że to ma taki kształt, bo tu jest gdzieś woda i tu jest gdzieś woda. W sumie fajniej by było, jakby przyjść, moim zdaniem, gdzieś tak za 2-3 godziny albo więcej, jak już zacznie być więcej tej wody i ten pasek tego ogona wieloryba byłby mniejszy. Ale mam autobus za 2,5 godziny, a jeszcze muszę wrócić, zjeść śniadanie i dojść na ten autobus, bo tam jest chyba ze 2-3 km nawet. No i pytanie jest, czy w ogóle będą bilety. Bo tutaj ta siatka autobusów, jak na razie, to jest katastrofa. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Zobaczymy, może zmienię zdanie i dokręcę od jakieś pozytywniejsze oceny tego kraju. Jak na razie jest słabo. O, powoli wkraczamy już na samiutki ogon wieloryba.
No, wczoraj to było tak super przyjemnie na wieczór, a teraz, no, plecy mam jakbym wyszedł spod prysznica. Takie są klimaty karaibskie, wilgotność kosmiczna. Jeszcze takie słone poczucie, jakby taki słony powiew w powietrzu. Osiadają te kropelki na człowieku i tak czuć, że jest jakby człowiek posolony. Jestem, słuchajcie, kilometr stąd i 470 metrów od góry. Pokażę Wam teraz to na tych zdjęciach. Jest niesamowity widok na tą całą płetwę w kształcie ogona wieloryba. Kolory na... No nie mogę uwierzyć w to, co widzę, ale powoli muszę zawracać, bo bateria już ma 60%, a jestem kawał drogi, kilometr 300 stąd. Więc oglądajcie i podziwiajcie piękne widoki. A już w kolejnym odcinku zabiorę Cię do opuszczonej willi, która stała się galerią sztuki. Bardzo ciekawe miejsce. Wejdziemy tam w dzień i spróbujemy w nocy. Zapraszam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostaw lajka, suba i przede wszystkim komentarz, bo mi to bardzo pomaga w dalszych podróżach. I widzimy się w następnym odcinku z serii 100 dni dookoła świata.